Słuchajcie, to co teraz usłyszycie może uratować czyjąś karierę albo czyjeś małżeństwo, bo dzisiaj obalimy największy mit III Rzeczpospolitej, że jako polski inżynier musisz wyjechać na zachód, żeby zarabiać godne pieniądze. Słuchaj uważnie. Włosi, ci sami, którzy dali światu Ferrari i luksusowe jachty, coraz częściej decydują, że najważniejsze centra projektowe mają być w Sosnowcu, Tychach i w Świdniku. Dlaczego? Bo my jesteśmy dla nich lepsi w ostatecznym rozliczeniu. Drożsi w utrzymaniu u nich niż u nas, mimo że pensja na rękę jest podobna. Zostańcie ze mną, bo obliczymy dzisiaj, ile traci Włoch w Mediolanie, a ile zyskuje Polak w Polsce. Weźmy na warsztat Leonardo, brytyjsko-włoskiego giganta zbrojeniowego. Ich zakład w Świdniku, PZL Świdnik, właśnie dostał w kwietniu 2026 roku od rządu prawie 27 milionów złotych dofinansowania na inwestycje warte 200 milionów. Myślicie, że oni tam tylko spawają blachy? Nie. Tam polscy inżynierowie projektują kadłuby do najnowocześniejszych śmigłowców świata, jak AW139. Albo weźmy Marelli, dawniej Manietti Marelli. Mają potężne centrum RD w Sosnowcu. Tam nie ma taśmy produkcyjnej, tam są laboratoria i komory EMC, gdzie polscy elektronicy projektują oświetlenie do aut, o których marzy cały świat. Dlaczego Marelli nie robi tego w Turynie? Bo w Sosnowcu mają dostęp do genialnych mózgów z polskich politechnik, którzy, słuchajcie, nie boją się pracy i nie wychodzą z biura o 16, bo jest siesta. A teraz przejdźmy do pieniędzy, bo to Was najbardziej interesuje. Wyobraźcie sobie inżyniera we Włoszech, nazwijmy go Giuseppe. Giuseppe zarabia 3800 euro brutto. Na rękę dostaje 3000 euro. Brzmi nieźle, prawda? No to popatrzcie na koszty. Mieszkanie w Mediolanie lub w Turynie kosztuje od 1100 do 1500 euro. Media i transport może wynosić gdzieś 300 euro. To teraz po odliczeniu całej tej sumy zostaje mu 1200 euro. No to w Mediolanie to jest wegetacja. To nie jest luksus. A teraz patrzcie na Polaka. Nazwijmy go Marek. Marek pracuje w Marelli w Sosnowcu. Jako doświadczony inżynier zarabia od 15 000 do 18 000 złotych brutto. Na rękę ma około 12 000 złotych. Kredyt, wynajem w Katowicach czy Sosnowcu to 3000 złotych. Życie 3000 złotych i to na bogato. Markowi zostaje w kieszeni 5000 czystego zysku miesięcznie. Słuchajcie, to jest 1200 euro oszczędności miesięcznie. Marek w Polsce żyje jak król, a Giuseppe we Włoszech zastanawia się, czy go stać na lepszą kolację w restauracji. Włoskie firmy to wiedzą,
wolą dać Markowi te 15 000, bo on jest zadowolony, lojalny i ma dom 15 minut od pracy. Ale pieniądze to nie wszystko. Naiwnością jest myślenie, że to 500 euro więcej we Włoszech zrekompensuje Wam to, co tracicie. Wyjazd to rozłąka, to brak niedzielnego obiadu u mamy. To dzieci, które widzą dziadków na WhatsAppie. Włoskie firmy wiedzą, że sprowadzenie Włocha do Polski to dla nich koszmar finansowy. Muszą mu dopłacić za rozłąkę, opłacić mieszkanie, szkołę dla dzieci. To kosztuje firmę dodatkowo 10 000 euro miesięcznie. Dlatego oni modlą się, żeby znaleźć Polaka, bo Polak jest na miejscu, jest swój i nie generuje tych kosztów. Jest jeszcze jeden smaczek. Włosi kochają nas za kreatywność. We Włoszech biurokracja i procedury potrafią zabić każdy projekt. U nas panuje kultura. Da się. Włoski menedżer Stellantis, bielsko-białe, powie Wam, daję problem Polakowi i on mi go rozwiązuje do jutra, bo on nie czeka na instrukcję z góry, on kombinuje. To jest nasza narodowa cecha, która w 2026 roku jest warta miliony. To jest tylko jedna część medalu, dlaczego włoskie firmy rezygnują ze swojego miejsca pobytu we Włoszech i przenoszą swoje firmy do Polski. Można byłoby dużo na ten temat mówić, ale ja myślę, że na tym zakończę moje właśnie wywody na temat, dlaczego giganty włoskie przenoszą się do Polski. Moi drodzy, kończąc ten dzisiejszy vlog, chciałam Wam powiedzieć jedno. Nie bądźcie naiwni. Nie myślcie, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Dzisiaj to my, Polacy, trzymamy karty w ręku. Włoscy giganci przenoszą do nas swoje najcenniejsze działy, bo wiedzą, że jest tu przyszłość. Jeśli jesteś inżynierem, specjalistą, technikiem, rozejrzyj się. Praca Twoich marzeń za europejskie pieniądze jest prawie 30 km od Twojego domu. Nie niż relacji. Nie wyjeżdżaj na siłę. Budujemy tę naszą potęgę tutaj, w Polsce, przy boku naszych rodzin, bo zarabianie jak Włoch, ale życie jak Polak u siebie, to jest najważniejszy poziom sukcesu. Napisz mi w komentarzu, kto z Was wrócił z Włoch i pracuje teraz w polskim oddziale włoskiej firmy. Czekam na Wasze właśnie komentarze, na Wasze opinie, co o tym sądzisz i do następnego odcinka. Ciao!